Oczywiście zawsze bardzo mnie ciekawi, skąd taki odkurzacz wziął się akurat pod Warszawą. Zobaczcie, tak to wygląda, ale generalnie jest to coś dosyć fajnego. I teraz powinienem być w stanie zdjąć górną część odkurzacza tak, razem z silnikiem. Ale ewidentnie jakieś dwa przewody wchodzą też tutaj na wylot powietrza. Zobaczymy, może zaryzykujemy jego uruchomienie. Worek jest zupełnie zapleśniały i porwany. Trzeba by go zastąpić jakimś innym. Dobra, i teraz ostrożnie zajrzyjmy tutaj pod tę pokrywę turbiny. Bardzo ładnie to chodzi. Żadnych luzów. Tu dotykam do jednej szczotki. No mamy. O! Ojej, bardzo starta. Zobaczcie. Zaczyna się fantastycznie obracać. Cześć, opowiadałem Wam dosyć dużo w ostatnich odcinkach o tym, że w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności prezentowana była wystawa poświęcona historii, designowi suszarek do włosów. Mówię, była prezentowana, ponieważ ta wystawa właśnie w ostatnich dniach, na początku kwietnia dobiegła końca. Mam nadzieję, że taką wystawę uda się jeszcze w innym miejscu powtórzyć, bo było to naprawdę fajna okazja, żeby zobaczyć różne typy, ciekawe, zabytkowe typy suszarek polskich i nie tylko polskich zebrane w jednym miejscu, coś myślę, że dosyć unikatowego. Natomiast dosyć szybko, bo już właściwie za kilka dni, od połowy kwietnia do połowy maja tego roku 2024, także w Olsztynie i także w Muzeum Nowoczesności, jeżeli wszystko pójdzie w dobrą stronę i zgodnie z planem, ma być prezentowana wystawa poświęcona historii sprzątania, a tak naprawdę głównym motywem przewodnim tej wystawy będzie oczywiście historia odkurzaczy. Będzie tam można zobaczyć, no myślę, że kilkadziesiąt modeli odkurzaczy polskich i nie tylko polskich, bo będzie tam bardzo dużo historycznych niemieckich odkurzaczy i różnych ciekawych. Oczywiście, jeżeli będę więcej już wiedział o tej wystawie i będę mógł Wam potwierdzić, w jakich dokładnie dniach ta wystawa będzie możliwa do zwiedzenia, dam o tym znać. Natomiast ja mam w związku z tą wystawą pewien w cudzysłowie kłopot, aczkolwiek kłopot natury sympatycznej, ponieważ dzięki życzliwości dyrekcji Muzeum Nowoczesności mam okazję wypożyczyć na tę wystawę właśnie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt egzemplarzy starych odkurzaczy z mojej kolekcji. Bardzo się z tego cieszę, tylko że teraz tak, te odkurzacze, które do tej pory oglądaliśmy na tym kanale, w większości są już wyczyszczone, działające, można spokojnie je wypożyczać. Natomiast mam sporo dosyć fajnych, starych odkurzaczy, tak jak na przykład ten Siemens Protos, który stoi obok mnie, które na tym kanale nie były jeszcze prezentowane, bo na przykład nie wiem o nich wystarczająco dużo, żeby o nich opowiedzieć, ale chciałbym je na tę wystawę wypożyczyć. Natomiast one są w takim stanie, jak tutaj widzicie, zakurzone, zabrudzone, często pordzewiałe, że no nie bardzo kwalifikują się na postawienie ich w ramach takiej wystawy. No i teraz w najbliższych odcinkach tych nagrań, tak sobie pomyślałem, że chciałbym kilka z tych odkurzaczy, które nie były tutaj jeszcze w tych nagraniach pokazywane, tak jak właśnie ten Protos, tak jak tutaj mam takiego całkiem ładnie zachowanego Zelmerka 01, tak jak na przykład ten Electrolux Model 5 z lat 20., jedno z najstarszych, jeżeli nie najstarsze urządzenie, jakie mam tutaj w kolekcji. Chciałbym je na taką wystawę przygotować, co znaczy, że muszę je dosyć szybko przede wszystkim wyczyścić, żeby one się ładnie prezentowały. One nie muszą działać, nie muszą być sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, czy dadzą się bezpiecznie uruchomić, ale muszą jako tako wyglądać. Dlatego w tych najbliższych odcinkach zajmiemy się każdym z takich urządzeń troszeczkę krócej niż zwykle, nie będziemy bardzo szczegółowo na nie patrzeć, nie będziemy ich szczegółowo oglądać i uruchamiać, natomiast wyczyścimy te odkurzacze i oczywiście rzucimy szybko okiem na ich konstrukcję. No a dzisiaj pomyślałem sobie, że zaczniemy właśnie od tego Siemensa Protosa i proponuję, żebyśmy nie zwlekając rzucili okiem właśnie na to, w jakim stanie znajduje się ten odkurzacz.
Ten odkurzacz kupiłem już myślę, że kilka miesięcy temu i to nawet niedaleko mojego domu. Pamiętam, że jechałem po niego rowerem i przywoziłem później w jakiejś tam reklamówce na rowerowym bagażniku. Odkurzacz jest generalnie całkiem fajnie zachowany, zwłaszcza ta jego dolna część jest, no właściwie jeszcze ta emalia i farba jest zupełnie dobra, nie widać tutaj śladów rdzy. Całkiem fajnie zachowana jest ta naklejka. Troszeczkę gorzej jest z tą górną częścią odkurzacza, tak jak widzicie, ona jest tutaj już miejscami nieco pordzewiała, aczkolwiek też nie jest źle. Myślę, że po wyczyszczeniu będzie się ten odkurzacz prezentował całkiem nieźle. Jest tutaj całkiem fajnie zachowana drewniana rączka, jeszcze z resztkami czarnego malowania. W najgorszym stanie chyba z całego tego odkurzacza jest przewód. Zobaczcie, to jest, niewątpliwie jest to przewód oryginalny, natomiast on już jest, tutaj cała ta zewnętrzna izolacja, on jest w podwójnej izolacji, ale cała ta zewnętrzna izolacja się już właściwie rozchodzi, on jest tutaj miejscami taki bardzo pozagniatany. Wcale nie jest wykluczone, że on jeszcze by bez jakiegoś zwarcia prąd przewodził, bo tutaj w środku są dwa przewody, każdy z nich jeszcze dodatkowo w oddzielnej izolacji. Nawet to sprawdzimy, ale absolutnie nie gwarantuje to bezpiecznego używania tego odkurzacza. Jest tutaj całkiem ładnie zachowany taki porcelanowy chyba, bo to nie jest chyba bakelit, włącznik obrotowy. Jest tutaj zachowana bakelitowa wtyczka i to chyba nawet jeszcze oryginalna, ponieważ widać na niej, pokażę może też zdjęcie tej wtyczki, widać tutaj logo zakładów Siemens Schuckert w Berlinie, które wyprodukowały ten odkurzacz i jest tutaj jeszcze taki trójkącik z literami VDE, czyli logo niemieckiego, ówczesnego niemieckiego Związku Elektrotechników, Verband Deutsche Elektrotechniker, jeżeli się teraz nie mylę. I wydaje mi się, że to jest jeszcze logo starego typu stosowane tak mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam, do końca lat 20., mniej więcej do 28 roku. Później troszeczkę tak jakby je spłaszczono, ta literka V zaczęła tak wchodzić między D i E. Znalazłem kiedyś taką na stronie tego związku broszurę, w której były wyjaśnione cała historia Związku Elektryków czy Elektrotechników i historia tego logotypu stosowanego właściwie do dzisiaj w formie, jaka przyjęła się gdzieś w latach 30. XX wieku, czyli praktycznie już od 90 lat. Pozwólcie, że w tym miejscu zrobię bardzo króciutkie uzupełnienie dotyczące jeszcze tego logo VDE, bo to jednak jest ważna sprawa przy datowaniu różnych starych niemieckich urządzeń. Myślę, że w ogóle zrobię o tym oddzielny odcinek, ale tutaj tylko bardzo króciutko. Pierwszy tego rodzaju znak jakości przyznawany po testach różnych elektrourządzeń czy urządzeń elektrycznych przez Związek Niemieckich Elektrotechników pojawił się w roku 1920, czyli już ponad 100 lat temu i wyglądał dokładnie tak jak znaczek na tej naszej wtyczce, czyli taki trójkąt z zaokrąglonymi rogami i wpisanymi w niego literami VDE. No i do kiedy obowiązywał znak w tym kształcie? W 1924 roku złożono w Urzędzie Patentowym wzór nowego znaku jakości VDE, który został zarejestrowany i obowiązywał od marca 25 roku. Taki troszeczkę bardziej spłaszczony trójkąt, również z literami VDE i pod spodem jeszcze taki prostokąt, tak jakby doczepiony do niego u podstawy tego trójkąta. Czyli od 24 roku, czy właściwie od marca, od wiosny 25 roku VDE przydzielał tego rodzaju znaki jakości i one obowiązywały do roku 28. W roku 1928 wszedł do użycia znak, który obowiązuje do dzisiaj dokładnie w tym kształcie. Jest on właściwie taki sam jak ten z 24 roku, po prostu litery są troszeczkę większe i tak jakby bardziej na siebie nachodzą. To V tak wyraźnie wchodzi pomiędzy D i E. Natomiast, i to jest ważne, jest tutaj adnotacja, że pozwolenia na używanie tych starszych znaczków, czyli tych pochodzących jeszcze nawet z 20 roku i z 24, były ważne do końca czerwca 1930 roku, czyli ewentualnie na produktach elektrotechnicznych do 1930 roku mogły pojawiać się jeszcze te starsze znaczki, tak jak na tej wtyczce. Później używano już wyłącznie tego nowego wzoru, czyli nasza wtyczka mogła być wyprodukowana po roku 1920, ponieważ już na niej ten znaczek istnieje, ale mogła być wyprodukowana mniej więcej właśnie do czerwca 30 roku, aczkolwiek
Prawdopodobnie jednak była ona znacznie wcześniejsza. Gdyby była wyprodukowana w tym czasie, to nosiłaby już albo znaczek z 28 roku, albo znaczek z 24 roku. Prawdopodobnie pochodziła jeszcze z jakichś zapasów sprzed 1924 roku. Na pewno po czerwcu 1930 roku byłby na niej znaczek w tym kształcie, a po 25 roku prawdopodobnie stosowano by na niej już znaczek w tym kształcie. Czyli jest to dosyć stara wtyczka, co nie musi automatycznie oznaczać, że pochodzi ona z tego samego roku, w którym wyprodukowano ten odkurzacz. Po prostu prawdopodobnie fabryka Siemens-Schuckert miała jakiś większy zapas tego rodzaju wtyczek, no i stosowała je aż do wyczerpania tego zapasu. No ale jest to w każdym razie jakaś dodatkowa wskazówka przy datowaniu tego rodzaju urządzeń. Także wtyczka jest tutaj autentyczna, oryginalna, przewód jest tutaj oryginalny. Właściwie ten odkurzacz w ogóle nie widać, żeby był w jakiś sposób modyfikowany. Nie mam do niego żadnych akcesoriów, to jest to, co widzicie, to jest właściwie wszystko, co z niego mam. Od razu możemy sobie tutaj rzucić okiem, ja ją z boku wyświetlę na tabliczkę znamionową, czyli tak, mamy tutaj logo Siemens-Schuckert, zakłady, które miały swoje warsztaty, zakłady produkcyjne w Berlinie. Mamy tutaj model tego odkurzacza VST 180. ST, przypuszczam, że to jest skrót od Staubsauger, czyli odkurzacz po niemiecku. Mamy tutaj numer seryjny tego odkurzacza, mamy moc 150 W i to, co jest ciekawe i na co trzeba zwracać uwagę, mamy tutaj podane napięcie 110-125 V, czyli rozumiem, jeżeli się nie mylę, to w tych zakresach od 110 do 125 V ten odkurzacz mógł być używany. Ja nawet dobrze się składa, bo nawet mam taki stary transformator obniżający napięcie sieciowe do napięcia 125 V, który niedawno kupiłem. Jeżeli on działa, to będziemy mogli przy okazji kiedyś, jak ten odkurzacz podłączymy, będziemy mogli go wypróbować. Ewentualnie zrobimy to przez mój regulator napięcia. To jest właściwie wszystko, co jest tutaj na tej tabliczce napisane. Bardzo interesuje mnie oczywiście próba datowania tego odkurzacza, no bo to jest też ważne choćby po to, żeby w muzeum móc taki odkurzacz podpisać. W zbiorach Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na stronie internetowej jest zaprezentowany właściwie identyczny odkurzacz. Ja w opisie tego nagrania zamieszczę kilka linków, między innymi ten, o którym teraz mówię. I tam jest napisane, że taki odkurzacz Siemens-Schuckert Protos no, pochodzi gdzieś mniej więcej z przełomu lat 20. i 30. Z kolei na stronie Deutsche Digitale Bibliothek, czyli niemieckiej biblioteki cyfrowej, znalazłem zdjęcia takiego odkurzacza, który znajduje się w zbiorach Technozeum, Muzeum Techniki i Pracy w Mannheim. I tam jest podana przypuszczalna data produkcji tego rodzaju odkurzaczy od 1926 do 1931 roku, tego typu odkurzaczy. A jeszcze na stronie internetowej Muzeum der Dinge w Niemczech, czyli Muzeum Rzeczy, no tam jest dosyć dokładnie podana data 1928, czy jest tam napisane chyba około 1928 roku. Czyli myślę, że możemy tak bezpiecznie przyjąć założenie, że tego rodzaju odkurzacze Protos, te modele odkurzaczy Protos były produkowane właśnie na przełomie lat 20. i 30. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, z którego roku ten odkurzacz pochodzi. W bardzo wielu przypadkach te niemieckie odkurzacze nie były datowane. Oczywiście rzucimy jeszcze potem okiem na silnik, być może tam znajdzie się jakaś wskazówka, ale nie sądzę, bo podobny przypadek już mieliśmy i nie udało się takiego odkurzacza datować. Aha, a może jeszcze tak szybciutko, jak już szukałem materiałów historycznych o tym odkurzaczu, to jeszcze w ostatniej chwili trafiłem na taki plakat znajdujący się w zbiorach Deutsche Digitale Bibliothek, czyli niemieckiej biblioteki cyfrowej. To jest plakat z roku 1927 autorstwa Eugena Spiro, który znajduje się w zasobach Technozeum, Muzeum Techniki i Pracy w Mannheim, już o tym wspominałem. No i właśnie na tym plakacie widać dokładnie ten odkurzacz, który mamy dzisiaj tutaj na stole, a jak już powiedziałem, ten plakat pochodzi z roku 1927, czyli tego rodzaju odkurzacze najbardziej popularne były właśnie pod koniec lat 20. Nawiasem mówiąc, to nie jest pierwszy odkurzacz z serii Protos, który tutaj na tym kanale oglądaliśmy. Kilka miesięcy temu publikowałem nagranie, które bez kłopotu znajdziecie na tym kanale. Zresztą link do niego zamieszczę zarówno na końcu, jak i w opisie tego nagrania. Oglądaliśmy taki jeden z moich chyba ulubionych odkurzaczy, ręczny model Siemens Protos
i te ręczne modele nosiło oznaczenie Rapid, czyli szybki odkurzaczyk. I tak jak oglądaliśmy wtedy w nagraniu ten odkurzacz, on zresztą działa tutaj cały czas do wymiany, jest jeszcze ten włącznik. Ja go na razie nie zastępowałem, bo trochę szkoda mi wymieniać tego oryginalnego włącznika na jakiś współczesny. Natomiast odkurzacz działa, rozkręcaliśmy go w nagraniu poświęconym temu małemu Siemensowi Rapidowi i w nim w środku znaleźliśmy również oryginalny silnik z oznaczeniem VST91, niestety bez daty. Ten duży odkurzacz Protos, przypominam, nosi oznaczenie VST180. Myślę, że ten mały odkurzaczek może również pochodzić jeszcze z lat przedwojennych, z lat 30. One były produkowane także po wojnie. Nie mam niestety takiego powojennego modelu z lat 50., żeby porównać szczegóły, ale na pewno to jeszcze zrobimy i do tego odkurzacza będziemy wracać. Natomiast dzisiaj bardzo mnie cieszy, że te dwa odkurzacze Protos, jeden taki duży model kubełkowy i jeden ten mniejszy ręczny odkurzacz Protos Rapid, mogły się spotkać tutaj w mojej kolekcji i myślę, że obydwa te odkurzacze będą fajnymi, atrakcyjnymi eksponatami właśnie na taką wystawę odkurzaczy. Ten mały odkurzacz Siemens Protos Rapid na razie odkładam, tak jak powiedziałem, nagranie o nim jest na kanale, a my zajmijmy się dalej tym dużym kubełkowym Protosem. W jednym z nagrań pokazywałem Wam taką bardzo fajną reklamę tych odkurzaczy typu Siemens Schuckert Protos, którą znalazłem w gazecie Berliner Illustrierte Zeitung, czyli berlińska gazeta ilustrowana z 1939 roku. Postaram się ją tutaj ponownie wyświetlić. Tutaj widzicie aż 3 modele tych kubełkowych odkurzaczy Protos. Tam jest model Protos Junior, Protos Standard, czyli standardowy, i Protos Super, taki największy, jeszcze w dodatku z takimi dołączanymi kółeczkami. Natomiast zwróćcie uwagę na górną część tych odkurzaczy, każdy z nich jest właściwie już troszeczkę inny, to są znacznie nowsze modele niż te z końca lat 30., tuż sprzed wybuchu II wojny światowej, niż ten odkurzacz, który mamy tutaj na stole. I tam na tej reklamie na dole chyba jest też, jeżeli dobrze pamiętam, napis ponad 1 000 000 egzemplarzy w użyciu, no czyli te odkurzacze Protos w owym czasie pod koniec lat 30. były już od no co najmniej dekady w sprzedaży i w użyciu. Opowiadałem Wam już króciutko, że taki odkurzacz jest też pokazany na stronie Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie i tam można też przeczytać, że w 1926 roku, czyli prawdopodobnie w czasie, kiedy ten odkurzacz zadebiutował, Uniwersytet Rolniczy w Berlinie, czy Akademia Rolnicza w Berlinie zrobiła taki test różnych odkurzaczy na Wydziale Technicznym i podobno nie znalazłem niemieckich artykułów w prasie na ten temat, ale podobno taki właśnie Protos w 26 roku zwrócił tam szczególną uwagę jury tego konkursu, czy w każdym razie komisji konkursowej, jako taki jeden z bardziej niezawodnych i no, posiadających dużą moc odkurzaczy. Pozwólcie proszę, że w tym miejscu też zrobię jedno malutkie uzupełnienie, bo strasznie mnie ten test odkurzaczy intrygował i jednak poszukałem troszeczkę w zasobach internetowych. I rzeczywiście znalazłem informację o takim teście przeprowadzonym w 1926 roku, czy sfinalizowanym w 1926 roku. To nie jest notatka prasowa, tylko wydaje mi się, że jest to jakiś folder reklamowy Siemensa Schuckerta, prawdopodobnie, albo może jakieś ogłoszenie w prasie. Tego niestety nie wiem, bo źródła nie ustaliłem. Nie mogę Wam tego niestety tutaj z boku wyświetlić, bo znalazłem to w internecie i to pochodzi z jakiejś prywatnej strony internetowej. Kopiowanie jest zastrzeżone. Jeżeli uda mi się kupić kiedyś, czy znaleźć w jakiejś bibliotece cyfrowej tego rodzaju informacje, to oczywiście ją przy jakimś następnym nagraniu wyświetlę. Natomiast tutaj na rysunku mamy właściwie dokładnie taki sam odkurzacz Siemens Schuckert Protos, jak ten, który stoi tutaj na biurku. I mogę Wam przeczytać, czy w każdym razie zrobiłem takie króciutkie tłumaczenie, co w tej notatce jest napisane. Jest tutaj, tak w skrócie, jest tu napisane: pierwsza nagroda dla odkurzacza Protos. W 1926 roku Związek Rolniczych Kół Gospodyń Domowych Reichsverband Landwirtschaftliche Hausfrauenvereine wraz z niemieckim towarzystwem rolniczym Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft przeprowadzili wielomiesięczne badanie znanych odkurzaczy i badania miały miejsce na Wydziale Technicznym Akademii Rolniczej w Berlinie. Właściwie to się tutaj chyba nazywa Technische Abteilung der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin, czyli Wydział Techniczny
Wyższej Szkoły Rolniczej w Berlinie. Kiedyś przy okazji sprawdzę, czy ta szkoła istnieje do dzisiaj, tego przyznaję nie wiem. No w każdym razie przeprowadzono tam wielomiesięczne badanie znanych modeli czy znanych systemów do odkurzania. Badania miały miejsce właśnie na Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Berlinie i w gospodarstwach domowych pod kierownictwem profesora Fischera i pani Burg-Görg, członkini zarządu związku. Nawiasem mówiąc, profesora Fischera tak na szybko nie znalazłem, jest to bardzo popularne nazwisko, pewnie jakbym tam bardziej poszukał w historii tej akademii, to bym go znalazł, natomiast znalazłem panią Emilię Burg-Görg, która faktycznie działała w takim związku czy Związku Wiejskich Kół Gospodyń Domowych. Emilia Burg-Görg, sobie tylko wynotowałem, pochodziła z Saksonii, żyła w latach 1887-1972. W każdym razie oni nadzorowali to badanie i jest tutaj też napisane, że najwyższą ocenę uzyskał właśnie taki jak ten odkurzacz Siemens Schuckert Protos i przeczytam Wam jeszcze skrót uzasadnienia. Protos ma dużą siłę ssania, wyróżnia się dużą poręcznością, jest łatwy w obsłudze i niezawodny. Bardzo dobrze nadaje się do zwalczania kurzu w gospodarstwach domowych. Jest solidny i bardzo dobrze wykonany. No skoro dotrwał w tym kształcie i w sumie w całkiem niezłym stanie do roku 2024, to rzeczywiście dobrze to świadczy o solidności wykonania tego odkurzacza. Oczywiście zawsze bardzo mnie ciekawi, skąd taki odkurzacz wziął się akurat pod Warszawą. Oczywiście mógł trafić tutaj już po wojnie, nie wiem, z byłych niemieckich terenów na zachodzie, czy na północnym wschodzie, czy na północy Polski, ale równie dobrze mógł on zostać kupiony w Warszawie, czy w innym polskim mieście jeszcze przed wojną. Na przykład wiem, że istniały, jak najbardziej były w Polsce zarejestrowane polskie zakłady Siemens spółka akcyjna i nawet widziałem gdzieś starą reklamę, że miały sklep firmowy przy ulicy Foksal 18 w Warszawie. Tam na tej reklamie, nawiasem mówiąc, niestety nie jestem w stanie jej tutaj wyświetlić, bo nie mogę jej teraz odszukać, ale widziałem kiedyś taką reklamę w internecie i tam było widać też na rysunku podobny model odkurzacza stojący na wystawie sklepowej takiego salonu Siemensa Schuckerta w Warszawie przy ulicy Foksal, ale jestem pewien, że w innych miastach polskich, w Krakowie, w Poznaniu, no na pewno w Gdańsku były też salony sprzedaży tych odkurzaczy, a tak się składa, że miejsce, z którego mam ten odkurzacz jeszcze przed wojną było takim terenem letniskowym, tam było dużo domków rekreacyjnych, nawet bliscy przyjaciele, rodziny. Już wtedy ich dziadkowie kupili tam właśnie działkę niedaleko Warszawy i tak sobie myślę, że ten odkurzacz mógł już od czasów przedwojennych gdzieś tam służyć właśnie jako taki odkurzacz w domku, nie wiem, letniskowym, czy może w jakimś domku po prostu w takiej podmiejskiej daczy pod Warszawą. Także niestety historii tego odkurzacza nie poznamy, można tylko przypuszczać, ale wcale nie jest wykluczone, że ten odkurzacz zachował się w Polsce jeszcze od lat przedwojennych. Tak czy inaczej, na razie odwinę ten uszkodzony przewód, bo będę chciał górę tego odkurzacza porządnie wyczyścić. Przyznaję, że nawet nie bardzo chcę ten przewód wymieniać. Może kiedyś go wymienię też na taki w zielonej izolacji, ale jednak na wystawę w muzeum ten oryginalnie zachowany odkurzacz z oryginalnie zachowanym przewodem jest oczywiście dużo ciekawszy. Tutaj mam wrażenie, że on jest w takim najgorszym stanie. Zobaczcie, tak to wygląda, ale generalnie jest to coś dosyć fajnego. Zaraz tę górną część odkurzacza wyczyścimy. Tutaj, żeby go otworzyć, muszę przekręcić te dwie klamerki. I teraz powinienem być w stanie zdjąć górną część odkurzacza tak, razem z silnikiem. To sobie zaraz obejrzymy. Tutaj mamy całkiem ładnie zachowany silnik komutatorowy ze szczotkami, nawet te szczotki jeszcze są tutaj widzę w środku. Nawiasem mówiąc, chyba dosyć niewygodnie się je wyjmowało, bo tu trzeba było chyba odkręcić te śrubki, żeby wyjąć szczotki. Zwykle jest to dosyć wygodnie zrobione, tutaj są takie nakrętki, można wyjąć szczotki, a tutaj widzę, nie jest to aż tak wygodne, natomiast szczotki na pewno tutaj jeszcze są, bo je widać. Patrzę tak szybko, czy na silniku jest jakiekolwiek oznaczenie. Tutaj 110, czyli zapewne napięcie, przy jakim działa ten silnik. To już widzieliśmy na tabliczce znamionowej.
Poza tym nie widzę tutaj w ogóle żadnej tabliczki znamionowej, ani wybitych żadnych symboli na tym silniku. Szkoda, że nie oznaczano, jednak na tych polskich powojennych silnikach zwykle jest odbita, jest tabliczka i producenta i odbita jest data, tutaj tego w ogóle nie ma. No i silnik jest zbudowany troszeczkę inaczej niż takie typowe agregaty ssące do odkurzaczy. Przepraszam, zaraz sobie jeden taki wezmę. O, na przykład tak jak ten, który oglądaliśmy w jednym z ostatnich nagrań, SK5A1 z fabryki wodomierzy we Wrocławiu z roku 1962. No czyli o dobre 30, nawet może więcej lat młodszy od tego silnika. Natomiast no tutaj widzicie jest ta część, która jest silnikiem elektrycznym napędzająca taki zespół turbinek, tak zwany zespół ssący. Natomiast tutaj w tej górnej części obudowy odkurzacza, którą sobie być może odkręcimy już w nagraniu, kiedy będziemy szczegółowo ten odkurzacz oglądać, znajduje się po prostu taka duża jedna turbina, która jest rozkręcana czy wprawiana w ruch przez ten silnik i po prostu wyrzuca powietrze tutaj przez ten wylot. Nawiasem mówiąc, kompletnie nie wiem, co znajduje się tutaj w środku tego wylotu powietrza. Mam wrażenie, że jakieś... Aha, nie, no kurczę. Dlaczego by tutaj były... Bo tak, tutaj wchodzą przewody z włącznika. Znaczy tak, tu mamy przewód zasilający, który wchodzi do tego ceramicznego włącznika. Tutaj wychodzą przewody do silnika, które napędzają silnik, ale ewidentnie jakieś dwa przewody wchodzą też tutaj na wylot powietrza. No i teraz tak się zastanawiam, co to może być tam w środku. Spróbujemy to potem wyjąć. Normalnie przy wielu modelach odkurzaczy była możliwość podłączenia na wylocie powietrza grzałki do suszenia włosów. Tak sobie myślę, że tak, suszyć włosy takim kubełkowym odkurzaczem wcale nie byłoby łatwo, bo trzeba by go postawić na jakimś meblu, tak żeby stał wyżej, ale gdyby tutaj była wmontowana taka grzałka, element grzejący, jakaś nagrzewnica, to wtedy po podłączeniu tutaj węża można by ten wąż używać jako właśnie suszarkę do włosów, natomiast ciepłe powietrze byłoby tutaj już w tej części produkowane, ale tylko tak spekuluję, bo kompletnie nie wiem, po prostu nie jestem w stanie wyobrazić sobie innego przeznaczenia dla jakiegoś elementu elektrycznego. Tu widzę jakieś takie ceramiczne elementy, który znajdowałby się na wylocie powietrza. Zobaczymy to. Potem nigdy nie czytałem, żeby takie odkurzacze były wyposażone również w możliwość podgrzewania powietrza. Tutaj niestety, przynajmniej ta zewnętrzna izolacja przewodów bardzo jest już krucha. Zobaczcie, to się wszystko tutaj praktycznie rozpada. Mówię o tej zewnętrznej osłonce. Tutaj widzę, że ktoś taśmą izolacyjną jeden z tych przewodów tak jakby reperował. Silnik się obraca całkiem nieźle. Nawet będziemy może mogli spróbować absolutnie nie podłączać tutaj zasilania do tego przewodu, ale spróbować podłączyć nawet dużo niższe napięcie, prąd o dużo niższym napięciu, nawet myślę o transformatorze ochronnym z prądem o napięciu 24 V. Podłączyć już tutaj bezpośrednio do tych szczotek i jeżeli to wszystko jest sprawne, a w sumie nie bardzo widzę powód, dla którego miałoby być niesprawne, to zobaczymy wtedy, czy ten silnik zacznie się obracać. W każdym razie nie jest ten wirnik tutaj nigdzie zablokowany, łożyska wydają się chodzić całkiem fajnie, nie ma jakichś szczególnych luzów. Zobaczymy, może zaryzykujemy jego uruchomienie. Tutaj jest jakaś resztka, nie wiem, jakiegoś papierka przyklejonego, jakiejś metki, ale kompletnie już nic na niej nie można odczytać. No i to jest właściwie wszystko. Żeby dostać się tutaj do tej turbiny znajdującej się w środku, trzeba by odkręcić te raz, dwa, trzy, cztery, 5 śrub znajdujących się na tym wieczku i po prostu to wszystko rozebrać. Zwróćmy uwagę teraz na tę część, w której zbierał się kurz. No tutaj w środek jest w znacznie gorszym stanie niż reszta tego odkurzacza. Tutaj znajduje się dookoła uszczelka, która bardzo już sparciała. Ona się tutaj nawet przykleiła do tego bocznego rantu. No i tak, worek jest zupełnie zapleśniały i porwany. Trzeba by go zastąpić jakimś innym. Nawiasem mówiąc, zasada działania takiego odkurzacza jest troszeczkę inna niż w takich typowych odkurzaczach workowych, gdzie brud zbierał się w środku worka. Zobaczcie, tutaj silnik jest umieszczony w środku worka, a cały ten kurz, czy cały brud, który wpada tutaj tą dyszą na dole, do której jest podłączany wąż, którym odkurzaliśmy, właściwie zbiera się tutaj w tym kubełku i ewentualnie osiada właśnie na zewnątrz tego worka. Nawiasem mówiąc, widzę, że jest tutaj jeszcze resztka jakiegoś takiego sznureczka, którym ten worek był
przywiązany. Także no worek trzeba będzie na pewno wymienić. Na razie nie będę tego robił, troszeczkę go wytrzepię, niech on sobie tutaj spokojnie zostanie. Tu jest jeszcze taka, na dole tego worka jest taki blaszany element, który nadaje mu kształt. Tak, to worek niestety jest już bardzo, bardzo zniszczony i do niczego się nie nadaje. Środek tego odkurzacza trzeba będzie po prostu wyczyścić. Żadnych ciekawostek odkurzonych tutaj w nim nie ma. To jeszcze tylko warto zwrócić uwagę, że powietrze nie wpada tak bezpośrednio przez jakiś otwór w tej obudowie, tylko jest tutaj jeszcze taka blaszka, która tak jakby kieruje je w górę. No i tak to właściwie wygląda. Na razie nie widzę, żeby były tu gdzieś jeszcze jakieś napisy wybite. Na spodzie też nie ma nic więcej. No jest tylko ta całkiem ładnie zachowana naklejka z logo zakładów Siemens Schuckert i typem odkurzacza Protos. O historii Siemensa Schuckerta można było opowiadać jeszcze strasznie długo, bo tam w grę wchodziły i samoloty Siemens Schuckert i inne urządzenia, chyba gdzieś od połowy lat 20., czyli po I wojnie światowej Siemens Schuckert zaczął w ogóle produkować urządzenia gospodarstwa domowego, ale o tym jeszcze na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać. Nawet kiedyś tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby zabrać taki stary odkurzacz Siemensa Schuckerta na przykład na Pole Mokotowskie w Warszawie, gdzie w okresie I wojny światowej i w okresie międzywojennym do takich bezpośrednich lat powojennych znajdowało się lotnisko, gdzie myślę, że lądowały między innymi też samoloty Siemens Schuckert, także fajnie by ten odkurzacz tam pasował. Dobra, teraz myślę, że po prostu weźmiemy na dwór wszystkie te elementy i po kolei je wyczyścimy, bo o to głównie w tym nagraniu chodzi. Odkurzacz nawet jest czysty, ale totalnie zapyliłem sobie kamerę, muszę ją teraz też wyczyścić. Po tym wyczyszczeniu skórzu jeszcze troszeczkę wyczyszczę tutaj jakimś płynem i delikatnym papierowym ręcznikiem ten odkurzacz z zewnątrz. Ostrożnie tylko na to logo, żeby tego nie uszkodzić. W środku też go delikatnie przetrę. Tutaj jeżeli chodzi o ten worek na kurz, no to ktoś powie, że to już jest wszystko do wyrzucenia i faktycznie no, trzeba go będzie zastąpić jakimś innym płóciennym workiem. No ale właśnie, jakim workiem? Takie resztki są dosyć cenne ze względów kolekcjonerskich czy muzealnych, no bo jednak możemy zobaczyć, z jakiego materiału taki worek był wykonany. Możemy po tym jednak zmierzyć wymiary takiego worka. Także ja jednak te resztki na razie zostawiam. Nie będę tego w tej chwili wymieniał. Jedyne co, to pociągnę troszeczkę odrdzewiaczem tutaj wszystkie te skorodowane elementy, natomiast wszystko to tutaj w tym odkurzaczu na razie zostanie. Ja sobie to w wolnym czasie spokojnie jeszcze sfotografuję, opiszę, zmierzę i na pewno nie będzie żadnego kłopotu, żeby tutaj taki na wzór zrobiony
worek zamontować. Patrzyłem też jeszcze, czy na tym worku nie ma jakichś logo, jakichś napisów, pieczątek, ale nic już takiego nie znalazłem. Myślę, że w ogóle mogę już ten worek tutaj zamontować. O, włóżmy go w ten sposób, tylko jeszcze nie, przepraszam, jeszcze przetrę go troszeczkę odrdzewiaczem. Warto zawsze mieć okulary, bo to jednak czasami troszkę pryska, a ten, ja to kwasem fosforowym zwykle czyszczę, to on jest troszeczkę żrący. Dobra, niech to sobie tak poleży przez kilkanaście minut. To tak samo. Dobra, przynajmniej nie będzie to już dalej rdzewieć, no już pomijając fakt, że ten odkurzacz nie będzie się już teraz znajdował w jakimś wilgotnym pomieszczeniu, czy w jakiejś szopie ogrodowej. Ja w tym czasie wytrę też troszeczkę tę górną część odkurzacza. Że tak będzie wygodniej. Myślę, że wyczyszczę także troszeczkę ten przewód. On absolutnie nie będzie się już nadawał jako przewód przyłączeniowy, ale wygląda fajnie, jest oryginalny i do muzeum, w każdym razie na wystawę, na pewno się nadaje. Nawiasem mówiąc, bardzo wygodny, długi przewód. Nie wiem, ile on ma, pewnie gdzieś z 5 metrów nawet. Aż z ciekawości sprawdzę, czy ten przewód rzeczywiście nie jest nigdzie uszkodzony. Nie odważę się go podłączyć, zwłaszcza do napięcia nawet tych 125 V, ale z ciekawości sprawdzę, czy on faktycznie przewodzi prąd i czy nie ma tutaj zwarcia gdzieś. Fajna, oryginalna wtyczka. O, tutaj dobrze widać to logo Siemens Schuckert i VDE. Ok, myślę, że bardziej już nie będę w stanie tego odkurzacza tak czy inaczej wyczyścić, ale nie jest źle, jest przynajmniej z tego całego kurzu wyczyszczony. Tutaj te elementy worka mogę włożyć do środka. O, ładnie tutaj pasują. To jest zabezpieczone odrdzewiaczem, nawet tutaj ta rdza częściowo dała się ładnie wyczyścić. Na razie to założę, jeszcze nie będę montował na stałe tego odkurzacza. Trochę mnie korci, żeby jednak odkręcić tę górną pokrywę turbiny i zajrzeć tam do środka. Zaraz to zrobimy. Warto to też przy okazji wyczyścić. Śrubka bardzo ładnie wychodzi. Jeżeli nie była odkręcana od przełomu lat 20. i 30., czyli prawie 100 lat temu, no to gratulacje dla fabryki. Nic tu nie jest, zobaczcie, zardzewiałe. Nasmarujemy później te śruby jeszcze. O, też ładnie wychodzi. 3, 4. Tu chyba ostatnia, 5. śruba. Dobra, i teraz ostrożnie zajrzyjmy tutaj pod tę pokrywę turbiny.
Czyli tak, aha, no tak, tutaj mamy całą turbinę. No kurczę, to mi wygląda naprawdę na grzałkę. Chyba. Cóż to może być innego? Tutaj takie ceramiczne elementy. Nawinięty drut na nie. Ciekawe. Tutaj jeszcze jakaś taka izolacja po środku, mam wrażenie. Nawet nie jest to bardzo zniszczone, zobaczcie. Tutaj troszeczkę rdzy jest na samym wylocie powietrza. Patrzę, czy tu jakichś oznaczeń nie ma na tej turbinie, ale nic nie widzę. I to jest właściwie cały ten zespół ssący odkurzacza, czyli taka jedna duża turbina odśrodkowa, wyrzucająca powietrze na zewnątrz, no a ponieważ tutaj ona jest obudowana, więc jedynym wyjściem powietrza jest tutaj ten wylot. Bardzo ładnie to chodzi. Żadnych luzów. Trochę to pędzelkiem przeczyszczę. Może jednak wyjdę z tym na zewnątrz, żeby tutaj bardzo nie nabrudzić. Fajny pająk. Tutaj cały kokon. Ok, mam odkurzacz z powrotem w warsztacie. Ładnie tę całą turbinę wyczyściłem. Bardzo fajny, bardzo prosty mechanizm, a jednak ładnie działający. Szkoda, że tutaj nie ma żadnych napisów. No ja przynajmniej nic tutaj nie widzę. Musi to być ewidentnie grzałka tutaj umieszczona na wylocie powietrza. Poszukam jeszcze w internecie, może zaraz uda mi się znaleźć jakieś informacje o wykorzystywaniu odkurzaczy typu Protos, także w roli suszarek do włosów. Przyznaję, że strasznie żałuję, że nie wiedziałem tego wcześniej, kiedy trwały przygotowania do tej wystawy suszarek do włosów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, na które też wypożyczałem kilka moich eksponatów, bo oczywiście ten Protos byłby bardzo fajnym eksponatem do pokazania właśnie tam na tej wystawie. Nie wiem, jeżeli macie inny pomysł, dajcie znać, ale ewidentnie tutaj takie koraliki. Tutaj trochę mnie dziwi ten przewód w takiej zwykłej izolacji. No, ten ewidentnie jest osłonięty przed możliwością nagrzewania się. To chyba mogę już w sumie zamknąć. Dobra. Jeszcze wezmę troszeczkę smaru. O, i przed przykręceniem przesmaruję każdą z tych śrub. Raz. Kto wie, może będą odkręcane po raz kolejny znowu za 90 lat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trochę mnie ciekawi. Weźmy miernik. Ustawiam go tutaj na przejście prądu. Dotknę do wtyczki. O, w ten sposób, może tak. Coś mi tutaj, patrzcie, wyskoczyło na chwilkę. Tak jakbym miał teraz przejście. Mam wrażenie, że teraz jest włączona i pokazuje dosyć dużą
oporność. Mam wrażenie, że włączyłem, a może nie, grzałkę do włosów. Dobra, obejrzyjmy jeszcze na chwilę ten silnik. Czyli tak, tu właściwie już wszystkie elementy, które można było od góry, odkręciliśmy. Trzeba by wykręcić te śruby, żeby zdjąć cały silnik. Tutaj tak, do włącznika najwyraźniej tak, wchodzi przewód zasilający. Jeden przewód do silnika. Tutaj drugi. Ten idzie tak jakby do tego elementu ceramicznego i tutaj wraca do włącznika. Zobaczmy, czy jest przejście na szczotkach. Tutaj postawię sobie miernik. Mam włączone na sprawdzenie przejścia prądu. Sprawdźmy najpierw gdziekolwiek. Okay. Tu dotykam do jednej szczotki. No mamy. A dotknę do jednej szczotki i do obudowy. Nie mamy. Do drugiej szczotki i do obudowy. Nie mamy. Do jednej szczotki i do drugiej szczotki. Mamy przejście prądu. Możemy spróbować tak bardzo delikatnie podłączyć transformator ochronny, ale jeszcze tak mnie troszeczkę ciekawi, jak te szczotki się tutaj wyjmowało, no bo tutaj nic nie wyjmę. Mam wrażenie, że trzeba odkręcić tę śrubkę. No, nawet opornie, ale się wykręca. Teraz te szczotki tutaj mają sprężynki, więc teoretycznie powinna ta w ogóle wyskoczyć. O, chyba się ruszyła. Przypuszczam, że po prostu bardzo dawno, może nawet od początku nie było to wyjmowane. No już to prawie wychodzi. O! Ojej, bardzo starta. Zobaczcie. Malutka szczotka to jest taka jak ostatnio gdzieś tam do maszyny do szycia chyba kupowałem. Zaraz zobaczymy. Tu mam taki malutki fragmencik. Nie pamiętam. Chyba takie malutkie szczotki pasowały do produkowanych w NRD silników do odkurzaczy, do polskich odkurzaczy Gamma 2. Tam były montowane, importowane z NRD silniki i ja w poszukiwaniu takich szczotek kupiłem kiedyś szczotki do maszyny do szycia. I już niestety chyba został mi tylko malutki fragment jednej z nich. Tak sobie patrzę. No nie wiem, może ona jest nawet troszkę za duża. Ale to by się ją starło bez problemu. Sprawdźmy, czy ja mam tutaj miarkę. Chyba tak. Dobra, tą szczotkę sobie na razie schowam. Mam tu miarkę, nawet jest wyzerowana i zobaczmy tak w szerszym miejscu. To będzie 6 mm. O, tu dobrze widać, to jest 5,96 na 5 mm, 4,95, 6 na 5 szczotka. Bez problemu można takie dzisiaj dostać pewnie długości, nie wiem, centymetra, 1,5 centymetra. No dobra, na razie ją tutaj włożę z powrotem. I tak długo ten odkurzacz i dużo nie będzie działał. Przynajmniej do czasu, kiedy nie podłączymy innego przewodu przyłączeniowego. Czyli tak, żeby te szczotki włożyć, muszę tutaj włożyć tę śrubkę. No troszkę jest to, powiedzmy, mniej wygodne niż przy takich rozwiązaniach, gdzie były tutaj po prostu zakrętki na końcu. I to muszę troszkę docisnąć. I dokręcam tę śrubkę tak, żeby zablokować. Chociaż moment, ona jest tak bardzo głęboko wkręcona. Czyżby ona wchodziła aż tutaj w ten
bakelitowy element. Jeszcze raz to na chwilkę wyjmę. Nie, tutaj, a jest otwór nasz, faktycznie jest tutaj otworek w tym miejscu, w który wchodzi ta śrubka. Nie zauważyłem go wcześniej. No to kurczę, jest to jeszcze bardziej niewygodne, bo wcale nie jest teraz tak łatwo trafić tym, żeby ta śrubka tu weszła. O, nawet trafiło. No nie jest tak źle, dobra. Ta wymiana szczotek była może troszeczkę mniej wygodna niż w wielu innych późniejszych odkurzaczach. Teraz chciałbym jednak się bardzo ostrożnie odważyć i wypróbować ewentualne działanie tego silnika. Wykorzystam do tego mój transformator ochronny o napięciu wtórnym 24 V z fabryki Fanina w Przemyślu. Oglądaliśmy ten transformator już w jednym z poprzednich odcinków. Transformator podłączyłem sobie do regulatora napięcia, troszeczkę obniżę to napięcie pierwotne. Tutaj mam już regulator wpięty do listwy zasilającej. Do transformatora wpinam przewód zasilający, tutaj do gniazdka, z którego wychodzi prąd o napięciu 24 V, czyli powiedzmy w miarę bezpieczny. Absolutnie nie odważyłbym się podłączyć w tej chwili tego odkurzacza do napięcia. Pamiętajmy, uwaga, nie sieciowego, tylko do 125 V, od 110 do 125. Natomiast zakładam sobie okulary na wszelki wypadek, mam rękawiczki na sobie. Teraz bardzo ostrożnie tymi przewodami wychodzącymi z przewodu przyłączeniowego dotknę tutaj do tych miejsc na szczotkach, do styków szczotek, czyli wtedy już prąd powinien popłynąć przez szczotki i powinien ruszyć wirnikiem. Czy tak się rzeczywiście stanie, zobaczymy. O, może zrobimy to tak, że ja dotknę z tej strony, a wy będziecie tutaj lepiej widzieć ten wirnik od strony kamery. Dobra, czyli tak, transformator mam podłączony do regulatora, regulator do listwy, tutaj przewód mam przyłączony, jeszcze raz sprawdzam, do transformatora. OK, tutaj będę miał napięcie w wysokości 24 V. Włączyłem zasilanie, transformator już działa, teraz bardzo ostrożnie, bo tutaj już mam napięcie 24 V w tych przewodach i dotykam tutaj do szczotek. I zobaczcie, zaczyna się fantastycznie obracać. Cichutko, płynnie, ja zaraz zrobię zbliżenie. Coraz szybciej się rusza. O, myślę, że teraz fajnie to widać na zbliżeniu. Dobra, nie męczmy tego starego silnika dalej. Wyłączam tutaj wszystko, odłączam mój przewód od transformatora. Odkładam transformator, odłączam tutaj od zasilania. Fantastycznie, widzieliście, czyli ten stary silnik Siemensa Schuckerta z przełomu lat 20. i 30., no co najmniej 90-letni już, całkiem fajnie działa. Porusza całą tą dużą aluminiową turbiną. Oczywiście to jest jeszcze za mała moc, żeby on cokolwiek był w stanie zasysać, ale fajnie, że się w ogóle obraca. Bardzo jestem ciekaw, czy faktycznie działa tutaj ta, no tak jak ja uważam, nagrzewnica na wylocie powietrza. No ale to trzeba by już wypróbować na wyższym napięciu, na pewno nie będę tego teraz robił. W każdym razie będziemy mieć jeszcze dużo fajnej zabawy z tym odkurzaczem, jak wróci z wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, to sobie go jeszcze rozkręcimy, w ogóle rozkręcimy ten silnik, obejrzymy. No i może spróbujemy wtedy nie tym oryginalnym przewodem, ale jakimś innym. Być może spróbujemy też podłączyć tę nagrzewnicę i uruchomić to wszystko w ogóle na troszeczkę większym napięciu, dochodzącym do takiego, powiedzmy, już napięcia znamionowego, do jakiego przewidziany był ten odkurzacz, i spróbujemy zobaczyć, czy wtedy faktycznie będzie tutaj ta nagrzewnica grzała. Ona wygląda na to, że jest w całkiem niezłym stanie. Pytanie tylko oczywiście, czy jest sprawna. Dobra, myślę, że mogę to wszystko teraz poskładać znowu do kupy.
Postawiłem sobie tutaj ponownie tę dolną część odkurzacza, wkładam teraz na niego tę pokrywę. Ok, wydaje się, że wszystko pasuje. Przekręcam i dokręcam te dwie klamerki po obu stronach. W sumie je jeszcze mogłem troszeczkę naoliwić, ale one jakoś w miarę chodzą. Mogę teraz nawinąć tutaj przewód. Nie za mocno, nie bardzo go ściskam, żeby go nie urwać, broń Boże. On już jest i tak nadszarpnięty zębem czasu. Tutaj zacznę schodzić niżej, bo już mi się nie zmieści. Na końcu wtyczka. Warto będzie oczywiście jeszcze zajrzeć tutaj do tego włącznika, sprawdzić, czy on jest sprawny. No i warto będzie jeszcze w kolejnym jakimś dłuższym nagraniu zająć się tutaj tą trochę niespodzianką dla mnie, czyli tą, tak jak sądzę, nagrzewnicą nagrzewającą wychodzące z odkurzacza powietrze. Myślę, że ten odkurzacz Siemens Schuckert model VST-180 z przełomu lat 1920-1930 mamy całkiem fajnie zmontowany. Wyszedł z tego zupełnie ciekawy zabytek techniki i myślę, że ten odkurzacz będzie moją kolekcję w bardzo dobry i godny sposób reprezentował na olsztyńskiej wystawie odkurzaczy, która będzie miała miejsce od połowy kwietnia do połowy maja tego roku. Oczywiście dam Wam jeszcze znać, gdzie dokładnie, od kiedy i do kiedy i kiedy będzie ewentualnie okazja spotkać się, bo mam nadzieję, że uda mi się tam również przynajmniej przez jeden dzień być na tej wystawie. Przyniosłem tutaj na stół jeszcze raz młodszego kuzyna tego odkurzacza, odkurzacz Siemens Schuckert Protos model Rapid, czyli taki nieduży ręczny odkurzaczyk. Bardzo się cieszę, że te dwa urządzenia wyprodukowane w latach pewnie 30., ten na przełomie lat 20. i 30., ten pewnie w latach, tak jak sądzę, 30. w Berlinie spotkały się tutaj w mojej kolekcji i mam nadzieję, że nie są to ostatnie egzemplarze tych odkurzaczów z serii Protos, które będę mógł Wam pokazać. Na razie ten odkurzacz wyjeżdża do Olsztyna, ten odkurzacz prawdopodobnie również wyjedzie, a po powrocie myślę, że tym odkurzaczem jeszcze się zajmiemy i spróbujemy troszeczkę dokładniej przetestować jego działanie tego włącznika i działanie tej ciekawej i zaskakującej dla mnie prawdopodobnie grzałki do podłączenia węża i używania tego odkurzacza jako suszarka do włosów. Jeżeli macie doświadczenie z tymi odkurzaczami, wiecie o nich więcej, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A ja, tak jak Wam mówiłem, szykuję teraz te odkurzacze, których jeszcze nie pokazywałem na kanale, do wyjazdu na wystawę do Olsztyna i na pewno zajmiemy się w następnych odcinkach również szybko kilkoma innymi odkurzaczami. Myślę sobie o tym Electroluxie Model 5 z lat 1920, bo on mnie strasznie ciekawi i też mnie oczywiście bardzo ciekawi, czy uda się go uruchomić, chociaż to oczywiście nie jest najważniejsze. No i ten Zelmer 01 też jest całkiem fajny i może wygrzebie jeszcze kilka innych odkurzaczy, które są dosyć brudne, jeszcze nawet nie wyczyszczone, po to, żeby je szybko przejrzeć, wyczyścić i nie wstydzić się, że będą w takim czy innym stanie prezentowane na wystawie w Olsztynie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, widzimy się już niedługo, a ja teraz zajmę się montażem tego filmu i mam nadzieję, że już niedługo będę mógł go Wam udostępnić. Cześć, do następnego razu.